Okej, właśnie nadjechało do nas jeszcze jedno pytanie. Mamy nawet osobę, która je zadała, którym był nasz pierwszy wykładowca Marek. Pytanie brzmi: Czy łatwo dostać się i pracować w NASA? So David, the question is it easy to get a job at NASA, and is it difficult to work there? I think it's difficult to get a job there, but it's certainly something that is achievable. Talking about whether it's difficult to work there or not is interesting. I don't think it's easy, but I don't think anything really fun and interesting is easy. So challenging would be the word I would use for what working at NASA is like, and that is its own reward in some sense. Tak więc nie powiedziałbym, że jest to łatwe, ale na pewno na pewno jest to coś, co warto zrobić, i powiedziałbym, użył takie słowo challenging, czyli takie wymagające, stawiające nam wyzwania. No i naprawdę jest bardzo rewarding, czyli bardzo taką pracą, która daje dużo satysfakcji. Aczkolwiek ja myślę, że większość z nas, chociażby połowa, chciałaby pracować w NASA, więc dlatego właśnie nie jest to takie łatwe, gdyż po prostu... So, what you should do to get this job? Oh yeah, what should you do? Co powinniśmy zrobić, żeby dostać... That's a tough one. Well, certainly studying hard in school is really important. And then, displaying a passion for what you do and doing things well are certainly excellent things to help your chances. Czyli to, co na pewno możemy zrobić, czyli uczyć się dobrze w szkole i rozwijać swoje pasje. I to każdy z nas może zrobić i to może właśnie przyczynić się do tego, że dostaniemy pracę w NASA. No Marek, jak najbardziej spełnia te kryteria. Tak, myślę, że znasz wszystkich, masz tutaj największe szanse. Naprawdę. Co mówisz? Powiedz. Ja mam wszystkie piątki. No to świetnie, to jesteś na prostej drodze do NASA. Naprawdę. Za 10 lat widzę cię tam, przyjadę cię odwiedzić. You've got a good start. Okay, dziękujemy za to. Okay, so the first question is it true that the light that reaches an object, for example a leaf, then all the colors are absorbed and the green color reflects, and this is why we see the green color? Yes, that's exactly right. That's an excellent explanation of... Okay, so actually, this was a yes/no question, but it's a very good question. And the asker has an incredibly good understanding of how the process... I wonder how old the guy was. But yeah, that's it. Maciek Kaleciński zadał pytanie, czy to prawda, że światło, które dochodzi do obiektu, na przykład liścia, te jego wszystkie kolory są pochłaniane, a kolor zielony odbija się i widzimy go, tak? To prawda. Dokładnie tak. Następne pytanie. Okay, so it's in English. So we can also... Okay, so this is in English. So this one is, what do you know about antimatter? Well, antimatter is pretty interesting stuff. It's a lot like matter itself, but it's kind of like the mirror image of matter. For example, the electron has an antimatter friend called the positron, which has the opposite electric charge, but otherwise behaves a lot like the electron. The interesting thing, of course, about antimatter is if a piece of matter meets its corresponding antimatter friend, they annihilate each other, producing a whole lot of energy. Tak więc pytanie brzmiało, już mówimy, pytaniem było, co wiesz na temat antymaterii? No i David powiedział, że antymateria to jest mniej więcej, tak jak sama nazwa wskazuje, przeciwieństwo materii i wiele cząstek, na przykład takich jak elektrony, mają swoje przeciwieństwa. Przeciwieństwem elektronu jest positron, was the opposite of an electron, David? Positron was the opposite of the electron. That's right. Tak, i na przykład elektrony mają swoje przeciwieństwo w postaci pozytronów i kiedy na przykład te dwie cząstki się spotkają, to się nawzajem
unicestwiają, anihilują, wytwarzając przy tym naprawdę dużo energii. Drugi chyba. I to pytanie było przez osobę anonimową. Następne pytanie. This one says, "Good morning. Your presentation was amazing. We have a few questions. When did you join NASA? How old were you?" Well, I was 29 when I joined NASA. And it says, "What did you do to join NASA?" Well, let's see. I studied hard in college and in graduate school. I got my Ph.D. In learning how to build instruments to study space. And I got a lucky opportunity to join a team there to do some more of that. And I took it. Let's see, and one more question. We are 12 years old. As your daughter, we would like to meet her. Can you give us name contacts? Thank you very much. We should try to arrange something there. That would be very fun. And who asked it? It was Maja Dybuch i Tamara Woroniecka i Julia Daszkiewicz. I'm sure she would really love to come to Gdansk. She would love to meet them as well. To jest pytanie od Amelii Henning. Po polsku pytanie brzmi: jak długo pan odkrywał planety? Okay, so how long have you been discovering planets for? Well, I don't do that particularly, but friends of mine do, and they've been, I guess about the last 20 years, people have been discovering planets, although in the last few years, things have really accelerated because of the Kepler satellite that NASA launched, and that's discovered several thousand planets now, which is pretty amazing. Okay. Więc to pozwolę sobie przetłumaczyć, bo pytanie było po polsku. Ja osobiście nie zajmuję się odkrywaniem planet, ale wielu innych naukowców to robi i tak przez ostatnie 20 lat odkryliśmy naprawdę dużo planet i zwłaszcza dzięki teleskopowi Keplera w ciągu ostatnich kilku lat proces odkrywania tych planet naprawdę nabrał tempa i przyspiesza coraz bardziej. Okay, the next one is also in Polish. Jak to się wszystko dzieje? Pytanie do NASA, Cornelia Elwart. Yeah. Well, that is an excellent question, and probably the most important question there is. It's the most fundamental question. Yeah, that's right. Pure philosophy. Yeah. Well, I think that's maybe a longer question than there's megabytes on this phone for, but it's a really good one, and I would really encourage you to keep asking that, and try to fill in a piece of that yourself as you get older, because that's the question we're really all trying to ask a piece of. And the thing about that is that we try to break that down into different things like biology and physics and astronomy and medicine and chemistry, but really those things are just artificial divides, and they're all asking a piece of the question you just asked. So that's pretty amazing. Tak więc jest to naprawdę bardzo fundamentalne pytanie i myślę, że odpowiedzenie mi na nie zajęłoby więcej niż mamy tutaj dostępnych megabajtów na tym telefonie. Aczkolwiek jako naukowcy próbujemy odpowiedzieć właśnie dokładnie na to pytanie za pomocą różnego rodzaju innych nauk, takich jak biologia, chemia, fizyka i za pomocą tych nauk odpowiadamy właściwie na to samo pytanie za pomocą bardziej szczegółowych pytań i dlatego zachęcam Cię, abyś nie przestawała zadawać tych pytań i znajdowała na nie odpowiedzi. Zadawaj dalej pytania, Cornelia. Dokładnie, dziękuję bardzo. Następne pytanie. To pytanie zadała Wiktoria Zaborowska ze szkoły podstawowej w Czerwcu. Kim chciał Pan być, gdy dorastał? Who did you want to become when you were growing up? That's a good question. That's easy. Let's see. There were lots of people that I admired, but I think in some sense it's kind of important to become who you want to be, not necessarily just follow someone's path step for step. And I think that's maybe a very adult answer to a kid question, but
I think in the end that's kind of how I view it. To, co pan David powiedział, to mniej więcej chodzi o to, żebyśmy próbowali zostać sobą. Żeby każdy na siebie znalazł swój przepis. I Nie poddawać się wpływom. dokładnie. I przede wszystkim Ja powiem tak, tak jak profesor Pauling said, you have to answer the questions by yourself. You have to search them by yourself, not only with help of your friends, your parents, your teachers, but you need to answer them yourself, right? Czyli tak, musimy się dowiedzieć sami. Musimy sami sobie zadawać pytania i sami na nie odpowiadać. I to pomoże nam zostać tym, kim chcemy być. Pomoże nam wybrać tym, kim chcemy być. Okej, następne pytanie. That's a very good question. Unfortunately, there's no name. Nie ma imienia niestety, aczkolwiek pytanie jest naprawdę bardzo fajne. Czy wszechświat naprawdę był najpierw tylko alfa centrum? Was the universe was at the beginning just the alpha centrum? Is it correct? Yes? Yeah. But that is the second question. Pierwszym pytaniem jest, czy wierzy pan w życie pozaziemskie? So, do you believe in the life, in the extraterrestrial life? Well, we haven't seen it yet. So as a scientist, I'd say I don't know until we have evidence. But the question is, do you believe? So it's a bit different. Yes, but that's a tricky word in science because it's a data-driven thing. I think that it is highly likely that there is some sort of life out there somewhere, just given the sheer amount of stuff in our universe and the likelihood of something being very similar to Earth, or at least maybe if I have more imagination, I could imagine something that was a lot different than the Earth, but could also produce life. But the universe does a lot of stuff, and I would imagine that somewhere out there is likely to be life. Okej. Myślę, że moja pamięć źródła pomieściła to wszystko. Generalnie David powiedział, że nie widział życia, więc w sumie nie widział go osobiście, jest naukowcem. Aczkolwiek pytanie było, czy wierzy pan w życie pozaziemskie. Tak więc David powiedział, że generalnie sądząc po tym, co widzimy, po tym jak wiele galaktyk, jak wiele tego wszystkiego tam się znajduje, można by przypuścić, że życie pozaziemskie istnieje, aczkolwiek ciężko jest dokładnie powiedzieć, jaką ma formę i tak naprawdę nie możemy jeszcze dużo na jego temat powiedzieć, dopóki go sami nie odkryjemy. Great. Okay. And the last question is... I ostatnie pytanie. Czy ma pan też inne pasje? So, do you have other passions? Do you have any other passions? Yes, definitely. My family is definitely my passion, my 3 children. I really like playing guitar. I like watching and playing baseball. I think those are the big ones outside of science, of course. Moimi największymi pasjami poza nauką są oczywiście moja rodzina, z którą spędzam dużo czasu, oraz również gram na gitarze i gram i oglądam baseball. Tak, to by było na tyle z naszej pierwszej audycji radiowej. Pozdrawiają Ewa Międzobrodzka oraz... Michał Dąbrowski oraz... Your name? Oh, David Chuss. Oraz... Marek Rauflisz. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Usłyszenia.